Hej, z tej strony Itawa za ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever SMW Edition. Pora w takim razie na świat 5. Muzyka, która grała w demie na Amigę o nazwie Interference, przygrywała bodajże przy zakończeniu tegoż dema i stworzył ją Virgil. Myślę, że jednak wiele osób kojarzy ją właśnie z Mario Forever. Możemy kucać jako mały Mario, dowiedziałem się w sumie niedawno. Co wygląda dość nietypowo. Chyba wolałem animację kucania jako mały Mario w Super Mario World oryginalnym, gdzie po prostu Mario chwyta się za czapkę i tyle. Mamy B-blastery, czyli działka, które wystrzeliwują pociski zwane bullet billami. No pociski są dość szybkie, ale same działka mają jedną wadę, dla nas zaletę zakładam, czyli że jeżeli jesteśmy blisko nich, nic nie wystrzeliwują. Zakładam podobnie jak z piranha plantami, które się nie wynurzają, jeżeli jesteśmy blisko. Więc możemy to oczywiście wykorzystać na naszą korzyść. O, tutaj big bloki. Ale nie one nas interesują, tylko to, co jest między nimi. Swoją drogą to dziwnie to wygląda, te buraki po prostu tak znikają, one nie wylatują tak za ekran powoli, tylko automatycznie są unicestwiane. No. Bierzemy w takim razie Starmana. I nabijamy punkty i dodatkowe życia. O! Tutaj widzę nieco inaczej niż Mario Forever. Tam z tego co pamiętam, po tym jak zdobędziemy one-upa używając Starmana, to cykl się resetuje, czyli znowu dostajemy punkty. I dopiero jak tam ileś wrogów znowu zabijemy, to znowu możemy zdobyć dodatkowe życie, jeżeli oczywiście nam się uda pokonać tak dużo wrogów w czasie trwania Starmana. Tutaj z kolei po zdobyciu one-upa nic nam nie przeszkadza, aby zdobywać kolejne one-upy od razu. Chociaż ja oczywiście mówię w oparciu o Mario Forever Remake, bo kto wie, być może w którymś oryginalnym Mario Forever było tak, że się to nie resetowało i mogliśmy zdobywać od razu one-upy po zdobyciu one-upa ze Starmana. No w każdym razie w Mario Forever Remake się to resetuje, no i niestety znowu będziemy zdobywać tylko punkty. I kolejna różnica. W Mario Forever możemy stanąć na krawędzi bloku, żeby platforma nas porwała. Tu z kolei widzę, że platforma nas wypycha i w ogóle Mario z niej nie korzysta, jeżeli sami na nią nie wejdziemy, skakując na nią. Jeżeli sobie po prostu stoimy na tej samej wysokości, to nas popycha i tyle. No dziwne, w sumie. No w Mario Forever to było ułatwienie przy bardzo szybkich platformach czasami, co ciężko było na nie wskoczyć. Po prostu sobie staliśmy i czekaliśmy, aż taka platforma sama nas zabierze. Tu wygląda na to, że nie będzie takiej możliwości. Kolejna muzyka związana ze sceną Amigi, bodajże Dave the Brave, Sirens. No i mamy dość podobny poziom do 4.2. Tam nas ograniczała kamera, tu z kolei, o ile kamera się przesuwa tak jak chcemy, to jesteśmy ograniczeni przez chmurkę, musimy się do niej dostosować. No w pewnych momentach, jak na przykład tutaj możemy sobie gdzieś tam pójść dalej oczywiście, ale koniec końców i tak będziemy musieli skorzystać z chmurki, aby przejść dalej. No oczywiście lepiej być za szybkim, zakładam, i po prostu chwilę poczekać, niż być za wolnym. W tym momencie nie móc przejść poziomu, bo chmurka nam uciekła. No i tutaj uwaga. No jest trochę tych kump, ani słowa. Z tego co pamiętam, górne przejście było pułapką. No tu mamy parę monet do zdobycia, wow, niesamowite. Ale tak, jest tutaj ściana, chociaż kto wie, może da się nad nią przeskoczyć. I dość dziwny level design ze strony Buziola. Czyli, że musimy być chociaż Super Mario, czyli tym dużym Mario, żeby zniszczyć Big Block i przejść. Bo inaczej w tym momencie już nie przejdziemy jako mały Mario, bo mały Mario nie może niszczyć Big Blocków. Nie jestem fanem takiego rozwiązania, prawdę powiedziawszy, że musisz mieć jakąś formę, żeby przejść, bo inaczej giniesz. No tutaj nie będę winił twórcy tego haka, no bo on wziął po prostu poziomy, które stworzył Buziol. No to, że Buziol tak stworzył te etapy, no to
już inna sprawa. Okej, widzę, że mamy kolejną dużą kropkę. Ostatnią, jaką pamiętam, była przy 4.2, gdzie był autoscroll. Zobaczmy w takim razie, czy 5.3 czymś się takim wyróżnia. No ma na pewno Hammer Bro, ale prawdę powiedziawszy nie wiem, czy to wystarczająco powiedzieć, że się wyróżnia. Bo Hammer Bro już mieliśmy. Na pewno w świecie trzecim chociażby. Liczę na jakiegoś power-upa. Okej. Chyba możemy przeskoczyć. Ojej. Chyba nie było dźwięku wyszczału tego Billa, albo ja mam słaby słuch. Ogólnie są dość ciche, mam wrażenie. O, tutaj jest takie miejsce, gdzie musimy odbić je od kup. Chociaż jeżeli mamy Louis, to w niektórych wersjach Mario Forever dało się po prostu przeskoczyć na tą przepaścią. Mówię w niektórych. Bo jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, to w pewnych wersjach Mario Forever Louis było bardzo słabe i po prostu nie dawało nam nic prawie, jeżeli chodzi o nasze możliwości skoku. No ale tutaj z tego co widziałem, Louis jest potężne, więc raczej byśmy zdołali przeskoczyć. Teraz lepiej uważać, bo jesteśmy mały Mario. Oj. O ile my nie możemy przejść przez trampolinę, to już kolczatka może. Trzeba mieć na uwadze, żebyśmy się nie zdziwili. Chciałem sobie tak przejść górą właśnie. Okej, dziękuję bardzo. Ojej, przeciwnicy się też od siebie odbijają. W sensie to w sumie wydaje się logiczne, ale chyba w Mario Forever przez Piranha Planty wrogowie przechodzą. Jestem absolutnie pewien. Co chyba musimy... A, już chciałem skoczyć, ale nie. Trzeba było czekać na platformę. Tak, to jest taki moment, gdzie musimy liczyć na to, że platforma będzie ustawiona tak, jak my tego chcemy. No, na szczęście się udało. No, możemy już może tak doskoczyć, żeby ładnie złapać taśmy. Świetnie. No i w tym momencie jest to koniec tego świata. Mamy tylko 3 etapy. I nie mamy żadnego zamku. No i też jako, że nie ma animacji zniszczenia zamku, to nie jest pokazane w ogóle... Nie ma tej cutscenki, że świat 5 ukończony. Chociaż w Mario Forever była taka cutscenka, była pokazana mapa świata i że świat 5 ukończony. Tutaj z kolei z tej cutscenki zrezygnowano, no i po prostu Mario przechodzi na mapie świata do świata 6, jak gdyby nigdy nic. To może dlatego jest ta duża żółta kropka, że tym się to wyróżnia. Tak po prostu przechodzimy do innego świata i tyle. Ani B, ani me, ani kukuryku, kto wie. No, jak widać świat 5 nie jest jakiś specjalnie długi, ale bardzo go lubię. Może dlatego, że ma te właśnie utwory Silence i Interference Ending, kto wie. No nic, to byłoby na tyle w tym odcinku. Zróbmy jeszcze zapis na wszelki wypadek. No i pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosław, Domagała, DP, Wasiodwanu, Wi-Fi, Peso, Vito, Games, Irma, Derszok, Peke Quest, Nesson Inc., Ciszczak, bez nazwy, Lemix i Pomidor, Goskie P, Piotr Hardu, YouTube, Nicha, XMX, Szysziazista, Kupszy, Makerkowasie, Kozek 11, Batek, Ademex, Blaki, Bacze, Fire, Plioshi, Forcin, Jasia 6, Szmecze, PM, Konges, Skibidi Toilet, Demus, Misela Penio, Tomek 839, 839, Banach 06, Fibusa, Muś, Mario Forever, Tosyszy Jebaka, Captur, Azaz Master, Katra Loryfe, Maja Sera Fox, Zosia Zepnik 12, T6D, Łoky 68, Fig Polska, Iwsiek, Bana z Maka, BWM, Kenzo, Kecik 89, Shen, a 151 Studio, Toshipka, Natan Buczkowski. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!